Cześć, z tej strony Krzesiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym bardzo prostym przepisem, nie wymagającym użycia miksera. Tym razem przygotujemy sernik nowojorski, czyli niesamowicie kremowe ciasto, które zachwyca nie tylko konsystencją, ale też i przyjemnym cytrusowo-waniliowym smakiem. A to wszystko pod śnieżno-białą polewą z kwaśnej śmietany. I jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jaki sernik znajdzie się na Waszym świątecznym stole. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego sernika zaczynam od ciasteczkowego spodu. 300 g ciastek przekładam do dużego woreczka strunowego i zamykam go prawie całkowicie. Zostawiam tylko około centymetrową szparę, przez którą będzie mogło uciekać powietrze. Ciastka rozbijam przy pomocy drewnianego wałka do uzyskania drobnego proszku. Tym razem używam ciastek typu digestives, ale równie dobrze sprawdzą się herbatniki, ciasteczka owsiane czy nawet maślane. Wszystko co jest suche będzie stanowić świetną bazę. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji dodaję do ciastek 100 g rozpuszczonego i wystudzonego masła. Zawartość woreczka krótko przegniatam, tylko do równego rozprowadzenia tłuszczu w ciastkach i uzyskania konsystencji mokrego piasku. Minutka, może dwie powinny wystarczyć. Oczywiście jeśli chcecie, spód możecie przygotować w malakserze, ale sposób z woreczkiem sprawia, że jest mniej sprzątania, a przy okazji rozładujecie wszelkie negatywne emocje. Kiedy masło odpowiednio wsiąknie w ciastka, przekładam je do wyłożonej papierem do pieczenia tortownicy o średnicy 26 cm. Rozprowadzam je równą warstwą po całej powierzchni formy, a następnie ugniatam przy pomocy szklanki o płaskim dnie do uzyskania zwartego spodu. Jeśli chcecie, możecie podpiec spód przez 10 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół, ale ja ten krok pomijam i po prostu odstawiam blaszkę na bok na czas przygotowania masy serowej. Do dużej miski przekładam kilogram sera śmietankowego i krótko mieszam go przy pomocy silikonowej szpatułki tylko po to, żeby rozluźnić jego konsystencję. Najlepiej jest użyć pełnotłustego serka typu Philadelphia, ale równie dobrze możecie użyć gęstego twarogu sernikowego z wiaderka. Po rozluźnieniu sera dodaję do niego 250 g drobnego białego cukru. Cukier dodaję w 3 partiach, po kilka łyżek naraz i za każdym razem rozcieram go z serem przy pomocy rózgi tylko do uzyskania gładkiej masy. W trakcie rozcierania postarajcie się jak najmniej napowietrzyć masę serową. W innym wypadku sernik może urosnąć w trakcie pieczenia, potem opaść i stracić tą przyjemną kremową konsystencję, na której nam zależy. Co jakiś czas sprawdzam przy pomocy silikonowej szpatułki, czy cukier jest już rozpuszczony i czy wszystko łączy się ze sobą tak jak powinno. Kiedy cukier całkowicie się rozpuści, dodaję do masy 300 g gęstej, kwaśnej, 18% śmietany i krótko mieszam całość rózgą tylko do równego rozprowadzenia śmietany w masie. Następnie dodaję do niej 4 duże jajka. Robię to powoli, po jednym naraz i za każdym razem krótko mieszam zawartość naczynia tylko do całkowitego połączenia się składników. Oczywiście staram się to zrobić na tyle ostrożnie, żeby nie napowietrzyć masy. Wszystkie składniki potrzebne do przygotowania masy serowej powinny być w temperaturze pokojowej, dlatego warto wyjąć je z lodówki na przynajmniej godzinę przed rozpoczęciem pracy nad ciastem. Po dodaniu wszystkich jajek przychodzi czas na 30 ml świeżo wyciśniętego soku z cytryny, świeżo startą skórkę z jednej cytryny, 1,5 łyżeczki pasty waniliowej i tutaj być może dla niektórych składnik kontrowersyjny, jedno opakowanie budyniu waniliowego bez cukru. Jeśli nie chcecie używać budyniu, użyjcie 35 g skrobi ziemniaczanej. Dodatki smakowe krótko łączę z masą przy pomocy rózgi i po raz ostatni upewniam się, czy wszystko połączyło się tak jak należy. Jeśli tak, przelewam masę serową na przygotowany wcześniej spód, rozprowadzam ją równą warstwą po całej powierzchni formy i wyrównuję jej wierzch. Postarajcie się zrobić to najlepiej jak to tylko możliwe, bo duże nierówności mogą pękać w trakcie pieczenia.
Dla mnie nie jest to duży problem, bo i tak pokryjemy ciasto polewą, ale wiem, że niektórzy zwracają na to uwagę. I to w zasadzie tyle, sernik jest gotowy do pieczenia. Na najniższą półkę piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół wstawiam blachę ze świeżo zagotowaną gorącą wodą. Sam sernik wstawiam na środkową półkę, od razu zmniejszam grzanie do 160 stopni Celsjusza i piekę ciasto przez godzinę do chwili, kiedy góra sernika będzie prawie całkowicie zestalona. Najlepiej jest potrząsnąć delikatnie blaszką. Jeśli całość trzęsie się jak galareta, trzeba dodać kilka minut. Jeśli tylko lekko się zakołysze, sernik jest gotowy. Po godzinie wyłączam piekarnik, uchylam drzwiczki i pozostawiam w nim ciasto na około godzinkę, maksymalnie 2 do lekkiego przestudzenia. Po tym czasie wyjmuję sernik z piekarnika i odstawiam do lodówki na całą noc. Następnego dnia zabieram się za prostą polewę, którą pokryje nasz deser. Do niewielkiej miseczki przekładam 200 g zimnej, gęstej 18% śmietany i dodaję do niej 20 g cukru pudru oraz łyżeczkę soku z cytryny. Zawartość naczynia krótko mieszam, tylko do rozpuszczenia cukru i uzyskania jednolitej półpłynnej polewy. Jeśli chcecie, sok z cytryny możecie zamienić na ekstrakt waniliowy lub nie dodawać nic. Sama śmietana i cukier tworzą równie fantastyczną polewę, która będzie tutaj świetnie pasować. Tak przygotowaną polewę wykładam na sernik i rozprowadzam ją w miarę równą warstwą po całym wierzchu ciasta. Nie polecam pokrywać nią boków, bo może spłynąć. Jeśli chcecie pokryć całe ciasto, lepiej sprawdzi się jakaś gęsta polewa czekoladowa. Po wyłożeniu polewy odstawiam jeszcze sernik do lodówki na około godzinkę, tylko do lekkiego zestalenia śmietany. I to tyle, kochani, nasz serniczek jest gotowy do podania. Niesamowicie kremowa konsystencja sprawia, że masa serowa rozpływa się w ustach. Całość jest przyjemnie słodka, a idealny balans pomiędzy wanilią i cytryną sprawia, że trudno powstrzymać się przed nałożeniem sobie kolejnego kawałka. Dodajcie do tego ciasteczkowy spód i śnieżno-białą, lekko słodko-kwaśną polewę, a otrzymacie idealne ciasto, które cieszy nie tylko podniebienie, ale też i oczy. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał, życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!